Cześć Tomku! Siemanko, hej. Jaki dzisiaj mamy temat dla widzów przygotowany? Taki powiem Ci ekstremalnie szybki, bo Daniel obiecał klientowi, że uturbimy tego oto demona prędkości w jeden dzień. No obiecywał mu. Czekaj, to chcesz powiedzieć, że na razie to jest pełna seria? No zobacz sobie co tutaj mamy. Jaka perełeczka. Co? I w jeden dzień chcemy to zrobić? Musimy w jeden dzień zrobić ze 150 Czemu w jeden dzień? koni. Daniel takie gruszki na wierzbie obiecuje? No Daniel nieraz tam, no, wiesz, z czasem trochę popłynie i musimy tutaj się streszczać, tak? Mamy nasz gotowy turbokit. W teorii powinno się udać zamontować tutaj cały zestaw w jeden dzień, ale nie montowaliśmy jeszcze tego na czas. Zobaczymy, czy się uda, czy się wyrobimy dzisiaj. Mamy godzinę 9:30. Zrobimy sobie pomiary. Tutaj jeszcze mogę wspomnieć, że jak klient podstawił nam to auto, to przy kliencie od razu zrobiliśmy pomiar mocy, żeby zobaczył, bo chciał zobaczyć po prostu, czy to żyje. Wyszło 156 koni. A ile być powinno? 155. O, to idealnie. Także jest zdrowy, nie? Tam plus minus jeden koń, no to tam wiadomo. Właśnie, jakieś... doprecyzujmy w takim razie, co to za jednostka, tak? Bo niektórzy mogą myśleć, że 2JZ. To jest Lexus IS200, czyli silnik mamy tutaj 1 GFE, 2 litry R6, z którego wszyscy w internecie się śmieją, że to w ogóle nie jedzie, nie przyspiesza i nie może osiągnąć 200 km na godzinę. Czy my dzisiaj spróbujemy zrobić pomiar 100-200 na seryjnym piecu? Jak może się uda. Ma tutaj seryjne takie nie za duże koła. Jakie? Pokaż. Nie ma jakichś 18 wrzuconych. Aha, czyli dobrze rokuje. Więc powinien się rozpędzić do tych 200 na godzinę, tak? Może się uda znaleźć tyle drogi. Okej, no dobra. Czy to pudełko za tobą to wasz turbokit? Tak, mamy tutaj gotowy taki zestaw, jak klienci dostają. Więc to tak wygląda, no dobra. Tak, jak wrócimy z pomiarów, to rozpakujemy, bo najpierw zmierzymy, jak tutaj przyspiesza to auto. I będziemy go próbować jak najszybciej zamontować. Okej, no dobra, czyli co? Można powiedzieć, że sprzątamy po Danielu, żeby zdążyć zrobić to dzisiaj. Tak, dlatego nie marnujmy czasu. Lecimy zrobić pomiary 0, 100, 100, 200, żeby mieć jakieś odniesienie, czy ten turbokit ma sens. No i wtedy będziemy... Trzeba Daniela tu zaprosić przed kamerę, niech się tłumaczy. Chodź, tłumacz się. Dzień dobry. Co żeś tam naobiecał klientom? Wiesz, no. Kolejka, nie? Wiesz jak to jest. Im jak na placu więcej aut, tym bardziej chcą przyjeżdżać, nie? Więc zbierasz, no i obiecujesz. A potem 3 tygodnie później mówisz, no jeszcze tydzień musisz pan poczekać. No dobra, ale jeden dzień to chyba trochę przegiąłeś, co? Nie, uważam, że jesteśmy w stanie to zrobić. Wiesz co? Jakby pracowaliśmy nad tym turbokitem 7 miesięcy i jesteśmy w stanie, myślę, że w stanie to zrobić. Teraz trzeba zacząć odzyskiwać czas, tak? Tak. Dokładnie tak. No tutaj wiesz, wszystko jest plug and play, więc nie będzie tutaj żadnych niespodzianek. Kolejna sprawa, sterownik i strojenie tego. Mamy tutaj opracowany taki zestaw map po nasz zestaw, bo tutaj mamy wszystkie rury w każdym zestawie identyczne, wszystkie elementy są identyczne, nie ma żadnych zmiennych, czyli wychodzi tak naprawdę jak na naszym turbokicie, jakby to był taki seryjny, uturbiony silnik, nie? Więc od producenta już tak wyszedł. Tak, mamy taką bezpieczną mapę, taką jak powiedzmy producent zrobił, więc podłączamy i powinno wygenerować to 250 koni na start, nie? O, no dobra. To jeszcze, ja bym ustalił jeszcze jedną rzecz. Wezmę ciebie w kadr, żeby cię było widać. Jak nie zdążymy, to nagrywamy, jak dzwonisz do klienta, mówisz, że nie zdążymy, że trzeba jeszcze tydzień poczekać. Dobra, to co, jedziemy na pomiary. Jedziemy na pomiary. Jakie paliwko zalewasz? Polejemy 9.8, bo na naszym turbokicie nie musicie otwierać, odprężać tego silnika, tak? Czyli zmniejszać stopnia sprężania pod turbo, tylko po prostu musimy przejść na benzynę, która ma więcej oktanów, na 9.8, bo też mapy w sterowniku są pod to zrobione, no ale dzięki temu bez otwierania silnika, odprężenia, czyli dodatkowych kosztów jest 250 koni, a po strojeniu możemy nawet zrobić 280 i w górę, nie? Ten jest przedlift, bo ma... kurwa. No dobra, ale tak teoretycznie, nie że konkretnie ten model. 9.9 2000. Ja pierdzielę, w tamtych latach były już ekraniki? Tak, no i na co mogę wszystko tutaj regulować. Co mogę się... Co? Aha, kąt.
wszystko, nie? Pilotem tutaj, tu masz taki panel sterowania. I nawet chyba on bezprzewodowy był, z tego co pamiętam. No i sobie mogłeś tam tą nawigację napierdalać, nie? Wow, jaki bajer. No, spoko. No tak to grzanie foteli, Lexus to klimatyzacja. chyba jakaś twoja specjalizacja, co? Co no parę lat siedzi się w tym. Ja miałem chyba swoje 4 sztuki. Tak co 2 lata wracam do tej budy. Bo po prostu fajnie się tym jeździ, dobrze się to prowadzi. Jak kupicie takiego seryjnego, no to na pewno demonem prędkości to nie jest. Ej, ale słuchaj, nawet w podstawowej wersji jest fajne to, że masz 6 garów, a nie 4, tak? No masz 6 cylindrów, ale nie masz żadnych korzyści z tych 6 cylindrów, bo masz 155 koni, 192 Nm. Trochę I wiesz co? BM-ką dwulitrową też. Wiesz co, BMK 2-litrowa, jakbyśmy postawili E36 z M50 B20, to bym powiedział, że chyba pogoni tego Lexusa, bo ona ma więcej środka. Tutaj tak do 4200 to totalnie nic się nie dzieje, nie? Potem dopiero wiesz, kręcisz to wysoko i coś tam to jedzie, nie? Tylko że tutaj odcinka jest jakieś 6300, 6400, w zależności jaki tutaj sterownik jest, a to sprawdzimy sobie potem na hamowni. Właśnie, a propos sterownika. Wy jak zakładacie turbo, zostajecie na seryjnym sterowniku, tak? Wiesz co, robimy taką hybrydę. Zostaje seryjny do sterowania częścią podzespołów, do komunikacji z budą, do sterowania przepustnicą elektroniczną, a dokładamy drugi sterownik, który kontroluje w całości zapłon i paliwo, nie? I sterowanie doładowaniem, tak? I wtedy A one co to się... za sterownik? Wiesz co, to jest EasyEQ naszej polskiej produkcji. Aha. Taki standalone, ale dość prosty, ale tutaj fajnie działa, jest wystarczający tak do takiego setupu, jest stabilnie, nic się tutaj nie rozjeżdża, jakieś tam korekty czy coś tak jak na decie. No i nie wariuje nam sterownik, bo tutaj jest największa wada, jaką wyłapaliśmy, bo robiliśmy przez kilka lat na bardzo dużych sprężarkach, powiedzmy GT28, które wstawało gdzieś przy 4500, GT3530, no była fajna moc, ale to wstawało przy 5000. I jak zaczęliśmy wstawiać malutkie sprężarki, to zauważyliśmy, że na decie jest taki problem, że jak dajesz leciutko gazu, a turbina już wstaje i pompuje ci na przykład pół bara, a masz gaz tylko tak lekko trącony, sterownik wchodzi w jakiś głupi tryb, nie wywalając czeka, dopierdala 40 stopni zapłonu, a normalnie w tamtym miejscu powiedzmy szło 26, tak? Czyli mamy jakieś tam ponad 15 stopni za dużo zapłonu i może nam zdetonować silnik, nie? O kurde. I według mojej teorii kompresory, które wybuchały przy 200-220 koniach, to właśnie na decie albo na FCD. To właśnie to. To jest właśnie to, nie? Bo kiedyś... A to były jakieś wersje z kompresorem, czy po prostu to jest jakiś producent, co wyprodukował? Wiesz co, tutaj był taki, mogłeś sobie kupić z takim kitem Bemani, taką serię, która tam miała, kurczę, żeby nie skłamać, 180 ileś tam koni, już nie pamiętam dokładnie. 0,2 do ładowania tam było. To szalone wartości. I to, wiesz, to nie było takie straszne jak na przykład z kompresorem od Mercedesa, jak sobie tam chłopaki rzeźbią, bo była taka fajna wielka pucha, było to wszystko policzone, nie było takiego wycia, wiesz, nie, typowego. A jak dołożysz sobie tutaj kompresor taki Itona, no to jest takie wycie, że po prostu w aucie się wysiedzieć nie da, nie? Ale... Słuchaj, dla kogoś, kto nigdy nie miał kompresora, może się wydać to fajne, tak? Wiesz co, no przez pierwsze 2 tygodnie będzie fajne, bo będziemy mieć więcej mocy, te 200 powiedzmy koni, tak? Tylko że po 2 tygodniach będziemy jeździć tak, żeby 2000 nie przekraczać, bo po prostu wyje w aucie, nie? Głowa od tego boli. Słuchaj, jakbym miał zegarek, to bym Ci powiedział, że czas nam ucieka, dokładnie, tak a mamy jest. tylko 1 dzień na to, tak? Także ruszamy na pomiary. jest. 2500, gaz podłogę. Z górki. A few moments later. Słuchaj, kiedyś takie auta były normalnymi samochodami, tak?
Teraz Ogólnie- wszystko co się rusza ma turbo, lepiej wstaje, jakoś tak wiesz. Ogólnie tak, no bo teraz jest taka moda, po prostu nawet Daniel dla żony, jak polówkę kupił, tam jest 1.0 3 cylindry turbo, to po prostu ma taką charakterystykę, że 2000 jest pełen moment Pełen obrotowy, jazd. jest pach, wgniata cię w fotel, mimo że tam jest, nie wiem, ponad ze 115 koni chyba. Potem, no wiadomo, górą jakoś już tam nie idzie, ale masz te wrażenie, że jak jedziesz, utrzymujesz prędkość na przykład, nie musisz redukować 3 biegów w dół, żeby kogoś wyprzedzić, tylko dajesz gazu i z tych 2-3 tysięcy obrotów po prostu to idzie jak diesel, nie? Tak. Bo ludzie się przyzwyczaili do takiej charakterystyki dużych silników albo diesli, nie? Że oni oczekują po prostu przy 2000 obrotów, że jak dadzą gazu, no to po prostu to ma jechać. Aktualną cenę to musimy zobaczyć u nas na stronie, bo ona jest bardzo dynamiczna, bo korzystamy też z zagranicznych podzespołów i po prostu kurs dolara skacze w górę, w dół, nie? Ile to kosztuje? Taki podstawowy zestawik. Mamy Turbo Kit i Tuner Kit. Turbo Kit to jest cała część mechaniczna, czyli turbo, kolektor, downpipe, test pipe, bo mamy wydech zrobiony tutaj do końca skrzyni, tak? Plus orurowanie, tam wszystkie te różne pierdółki, intercooler i tak dalej. Tuner Kit to jest ten gotowy zestaw startowy, który podpinacie EQ, nie musicie jechać do tunera na strojenie, tylko już w standardzie jest 250 koni, a po indywidualnym strojeniu można zrobić 270-280. Czyli to jest taka wersja dla osób, które by nie chciały jechać gdzieś na strojenie, tylko od razu cieszyć się tą mocą. Ogólnie Ewentualnie tak, wiesz co? później gdzieś pojechać na strojenie. Tak, zawsze można sobie zastroić jeszcze więcej mocy, bo to jest taka bardzo bezpieczny taki set, nie? Już Ci mówię, ile to kosztuje aktualnie. Turbo Kit to jest 10 600 zł brutto z VAT-em. To z katalizatorem sportowym, bo mamy wersję jeszcze z katalizatorem. Bez katalizatora to jest 9699 zł brutto. Czyli Turbo Kit VAT-em. kosztuje niecałe 10 tysięcy złotych. Tak jest. Okej. No i to jest gotowy zestaw, że nie musisz myśleć nad rozwiązaniami, czy one się sprawdzą, czy nie, tak? My dzisiaj zakładamy którą wersję? Turbo Kit I czy Tuner Kit. Okej. Pakiet. Po prostu Pakiet. pokażemy, że wyciągamy z kartonu, montujemy Bez strojenia. bez strojenia No okej. i jedziemy na pomiary. Najpierw na ciekawie się hamownię, robi. sprawdzimy moc, a potem czasy, tak? A wersja Tuner Kit? Bez dotykania. Tuner Kit to jest 3705 zł brutto z VAT-em. Okej. Więc jakbyście mieli, i tu jest wtryski, sterownik, tulejki adaptacyjne, wiązka wtryskiwaczy, no jest tam parę po prostu rzeczy w tym. A jakbyście mieli na takie indywidualne strojenie gdzieś jechać, na jakimkolwiek sterowniku, no to ceny dzisiejsze to jest 2500 zł, tak? Plus sterownik musicie kupić, tak? No, Czyli wychodzi- takie jest wieku, powiedzmy okolice 1500 zł, więc Wychodzi na atrakcyjnie tutaj wychodzi, Aha. tak? Także No dobra. no co, robimy pomiar. zero. Zaczynamy. 0-100. Trzymaj się. O patrz, przymielił. Mam wrażenie, że nawet coś trochę głębokie. Już 12-27. 12,27, no super czas. Jak na dzisiejsze standardy to no byłoby to duże rozczarowanie dla kogoś, kto się przesiadł z 1.9 TDI. Nie wiem jaki czas robi 1.9 TDI do setki, ale podejrzewam, że może być lepszy. Teraz zrobimy sobie jeszcze jeden pomiar. Ja jestem ciekawy, czy ten jednolitrowy Volkswagen Polo Daniela przypadkiem nie robi lepszego czasu. Można powiedzieć, że w jakimś sensie budując ten Turbo Kit dajecie temu autu drugie życie. No tak, no bo wiesz, zamiast wsadzać inny silnik, tak, bo można tutaj wsadzić 3Z na przykład V8, fajnie to chodzi, mamy wtedy tam 300 koni, tylko nakład pieniędzy też jest ogromny, tak, bo musisz wymienić skrzynię biegów, musisz kupić adapter do tej No skrzyni i w biegów papierach BMW. się nie zgadza. Tak, Silnik się- silnik się nie zgadza w papierach, więc musisz kombinować, a teraz wiadomo, kontrole są coraz bardziej tam rygorystyczne, a tutaj tak naprawdę zwiększenie mocy to na każdej stacji po prostu sobie wbijesz i masz w pełni legalny zestaw, tym bardziej, że oferujemy wersję z katalizatorem, więc on Ekologia wtedy... jest zachowana. Ekologia jest zachowana, spełnia tam wszystkie aktualne normy z tego rocznika oczywiście, nie te najnowsze z 2022, bo to by było ciężko, ale z tego rocznika, gdzie on był wypuszczany, to te normy po prostu są spełnione.
i katalizator jest tak przepływowo dobrany, że nie ogranicza nam mocy. Jest parę tam, jakieś 3 konie mniej po prostu katalizatorem niż bez katalizatora, tak? Tutaj klient też wybrał wersję z katalizatorem, nie wiem dlaczego, może po prostu chce sobie legalnie na ulicy jeździć. Po prostu niektórym ludziom zależy na tym, aby ich auto było w pełni legalne, nawet jeżeli domyślają się, że nigdy nie będzie potrzeby wykazania tego, tak? Ogólnie tak, No a bo druga... to trzeba mieć pecha, żeby trafić na kontrolę, tak? Tak, Która sprawdzi taką kwestię. Jest to druga sprawa, że z katalizatorem nie masz takiego zapachu niespalonej benzyny. Wiesz, jak odpalasz na przykład furę z rana i on tam jest po prostu, ma trochę bardziej bogatą dawkę, no to te spaliny są już od razu czyściutkie, nie? 12,27 masz do pobicia czasu. Do pobicia? A może jest z tych liści? Dawaj na ten. Na czysty? No, daj mu szansę. Dam mu szansę, no dobra. Może poniżej 12 zejdziemy, co? Czekaj, stój, dobra. Z 3000 spróbujemy? Z 3,5. Z mniej bym robił. Gaz podłoga. Lepiej było teraz. Jest, super start teraz. Nie dwójeczka. Nie masz flat shifta? Nie? Już. O proszę. Ile? 11,07. Wow, panie. No to teraz jest 2 poprawa. litry, 6 garów. No, No dobra, to co? Zostało nam jeszcze najprzyjemniejsze. tak jest. Czyli nawrotka i lecimy 100-200. No, dzida. Dzida, lecimy. Czułeś? O! Klapy w kolektorze się Aha. przestawiły. Coś było czuć. 128. 4. bieg. 150 już mamy zmierzone. A few moments later. Bije 6. Nie bieg. zmieniaj biegu w zakręcie, bo nas zabijesz. Jest, 6. bieg. Dawaj, dawaj, 194. Da radę. Czekaj, zetnę trochę zakręt. Żeby miał 5, 6, 7, 8, 9, 200. Jest! Udało mu Ty, się. tak samo wam wyszło, ile mieście? 59. No dobra, 55. 55? No. 4 sekundy lepszy czas. Wiesz co, bo koła tamte miał większe Aha. i masa po prostu, wiesz, do ciągnięcia była większa, nie? No to 55 sekund, super. Ledwo się doczłapał. Ty, Zgadnij jaki czas. kiedy mój pilot będzie tak kurwa robił, że będę musiał w końcu bramę otworzyć przed Wiesz co, no to wiesz, jak nie będziesz klientów umawiał z robotą na jeden dzień, to Chciałem- dostaniesz taki pilocik. Musiałem właśnie otworzyć ci bramę, patrzę, że sobie rzeczy jak króla. Zgadnij jaki czas. 57 sekund. O, to jesteś pesymista. To jest lista? Mam mniejsze kółka niż tamten. To nie wiem, 45? Aż tak to nie no. Teraz jesteś niepoprawnym optymistą. 55. O kurwa, no to postęp. No, I pół. 55,5, no, ten pół jest też ważny, tak. Ale pomiar chyba był akcept, nie? Musiałbym zerknąć, nie nie? patrzyłem, no. No, tak. Co, idziemy zobaczyć pod machę, bo coś powiedziałeś, że trzeba wymontować. jest jeden dodatek, który jest nadprogramowy w tym aucie, więc będziemy go zapewne musieli zdemontować. Mamy tutaj komorę tego potężnego silnika. Mamy tutaj tak, pierwsze co nam się rzuciło w oczy, to jakieś dokładane przewody od chłodzenia, tak? A tam na dole zauważyłem, że jest kominek, czyli od takiego popularnego Webasto. Widzisz to gdzieś w moim ekranie? O, tam to. jest, nie? Okay. Czyli to jest, prawdopodobnie jest tutaj jakiś domontowany. Zobaczymy, czy nie będzie kolidować z naszym turbokitem, bo prawdopodobnie, nie wiem na ile to jest duże, to się okaże po... Sprawne. Tak, Właściciel nawet nie wiedział, że ma. dokładnie. Spróbujemy to najpierw uruchomić, jeśli jest sprawne, to zobaczymy, czy da się to jakoś relokować, a może w ogóle nie trzeba, będzie i turbokit się zmieści, tak? Ale To co? sprawdzamy, Czas start. Podnosimy, którą mamy godzinę. Która jest godzina właśnie? 10:30. Długo jeździliśmy. No wiesz, przyjemność z jazdy taka była, że się nie chciało wysiadać. Zanim znaleźliśmy miejsce na 100-200. Wiesz co, podnieśliśmy na podnośniku, zdjęliśmy zderzak, tak jak mówiłem, ten dogrzewacz był tutaj. Możemy zobaczyć sobie, jak to wygląda. Taka wielka pucha, próbowaliśmy to odpalić. A to nie jest seryjne? Nie, to jest jakiś dokładaniec. Aha. Nie wystartowało, ogólnie to było tak zamontowane, że paliły się plastiki koło tutaj wydechu. Także w
W sumie dobrze, że to nie działało. Teoretycznie można by było to zamontować z naszym turbokitem, tylko by trzeba było to relokować. Zobaczymy jak tam... Ale dobra, właściciel chce to, czy nie Wiesz chce? co, dogadamy się z klientem na koniec, bo on w ogóle nie wiedział, że to jest w jego aucie, tak? Jak będzie chciał, to po prostu przesuniemy to 10 cm, żeby się rurowanie zmieściło i mu to z powrotem zamontujemy, nie? No okej, dobra, no ale to nie jest zagadnieniem dzisiejszego odcinka. Dokładnie tak. Także tak wygląda to wszystko seryjnie. Mamy tutaj miejsce na rurowanie. Także ściągamy wszystkie niezbędne, czyli zbędne rzeczy, jak tutaj dolot, puszka filtra, kolektory wydechowe. Co tutaj jeszcze ściągamy? Belkę ściągamy, żeby nasze uchwyty przykręcić. Tutaj możesz zobaczyć takie zgnite mocowania chłodnicy wspomagania. One zawsze są mega zgnite i te śruby zaraz jak będziemy odkręcać, to wszystko po prostu Się pourywa, ale w naszym zestawie jest całe nowe te mocowania, bo wiadomo, jak ktoś tego dotknie, to się rozsypuje. Widzę, że coraz więcej rąk do roboty chętnych się zrobiło. Tak, a propos tego wydechu, to jeszcze mogę powiedzieć, że dlatego zdecydowaliśmy się zrobić jeszcze test pipe długi aż ze skrzyni biegów, no bo tego wydechu na środku to mogę się założyć, że nie da się odkręcić. To skoro jest tylu chętnych, to chyba będzie jakiś podział obowiązków. Ty coś mówiłeś, że bierzesz się za jedną stronę, a reszta się bierze za drugą? Tak, ja tutaj pościągam zaraz te puchy w górę. Zajmę się tą częścią, czyli elektroniką. Będę instalował tutaj nasz sterownik. A w międzyczasie po prostu tutaj chłopaki będą walczyli z kolektorem, no z całą lewą stroną, tak? Rozumiem. Kartonik masz w ten sposób zapakowany, to jest tutaj klient. Czyli tak to wychodzi od was do klienta. Tak, no takie było, wiesz, założenie, ma być plug and play, czyli potnij, pospawaj. O, dziękuję, widzisz, nożek został. Tak, taki unboxing. Kartonik jeszcze wykorzystamy, jakimś klientowi wyślemy, nie będę niszczył, nie? Recykling. Recykling. Także tak, downpipe z rebandem do turbo. Tutaj jako klient zamówił wersję do swojego Lexusa z katalizatorem, czyli nadal mamy techniczny compliant. Czy to jest sportowy katalizator? Setka, nie? Nie no, jest wkład, to nie jest sportowy katalizator. No ekologiczny. Także to co mówił Tomek przed chwilą, że właśnie to miejsce zawsze gnije i nie da rady wszystko rozkręcić, to po prostu robimy dalej, za skrzynią się łączymy i tam gdzie jest drugi katalizator fabryczny, to po prostu wstawiamy katalizator sportowy. Następne pudełko, no to wiadomo, intercooler od dostawcy. FMIC widzę, tak? Tak, ale to jakoś nie jest jak w ramach jakiejś współpracy, po prostu od niej bierzemy towar, nie? To chyba na końcu zostawimy, bo to jest elektronika, tunerki, tak zwane u nas. Pierwszy kartonik, także wszystko jak widzicie ładnie jest popakowane. Okay, przesunę i będziemy niszczyć kartonu, nie? Można powiedzieć, że pierwsze wszystkie elementy jak widzisz są popakowane. Mamy kolektor do tego. Pomalowane tą farbą. Tak, ceramika tutaj jest nałożona na kolektor. Fajnie. Dobra, ale najpierw co? Standardowo filterek powietrza. Kolektor, który dostaje klient. Dostajecie gotowy kolektor, już nie możecie martwić. Następne pudełeczko, idziemy. No i teraz takie, to co odróżnia nasz turbokit od innych turbokitów produkowanych w Polsce, dostajesz pełną instrukcję. O, fajnie. Czyli nie jest tak, że wiesz, Ale nie po chińsku, po polsku. nie po polsku i po angielsku. O, kurde. Także jest w dwóch językach, widzisz, ma wszystkie elementy, więc jak ktoś kupuje turbokit, najpierw może sprawdzić, czy ma wszystkie elementy dostał, w razie czego kontaktuje się z nami, dosyłamy jak czegoś brakuje. Masz cały schemat, taki ilustrację, gdzie pokazujemy wszystkie elementy, opisane są które elementy, gdzie mniej Fajnie, profeska. wszystkie zdjęcia, jak widzisz tutaj. Część rzeczy już zrobiliśmy, wiesz, pisaliśmy instrukcję, ta instrukcja dzisiaj nam niepotrzebna, nie? Ale No chcę tak. pokazać, że te wszystkie elementy, jak masz po kolei, gdzie mocowania zrobić. Pokazujesz jak na razie zamontować. to, jak to wygląda z punktu widzenia klienta. Tak, no jak klient bierze, ma całą, gdzie ma zrobić spływ, miskę, my miskę przygotowaliśmy wcześniej, żebyśmy nie tracili czasu, więc właśnie zaraz będziemy zdejmować miskę i będzie się po prostu gotowa wklejona na zastępstwo. Jak jest spływ skonstruowany, jak masz, no w 100% masz, jak to ma wszystko wyglądać i jak to masz zainstalować. Chcieliśmy taki poziom zrobić jak w Stanach, że jak kupujesz turbokit ze Stanów, to wiesz, dostajesz zawsze instrukcję. Fajnie. I nam na tym zależało i tak samo Do tej pory słyszałem tylko to, wiesz, z opowieści, co oni tam mają fajnego za wielką kałużą. Fajnie, że to dociera do nas. Wiesz co, no widzieliśmy parę turbokitów w Polsce i konkurencji naszej i turbokitów do BMK i z reguły to jest takie PNP, czyli gdzie potnij i pospawaj, nie? Kto to zszywał? Dla bezpieczeństwa, żebyś nie rozłożyło, nie? Rozumiem. Także instrukcja istnieje, jest dostarczana do każdego kitu. No i co? No i następny element,
jakby wszystkie, całe orylowanie, tak? Te tworzywa sztuczne wasze, tak? Wszystkie rurki zaraz je rozpakujemy. To jest fajnie splaszczone. Tak, zwięźle powiedz nam, co mamy w tym zestawie, bo widzę, że No wypakowałem wszystko. całkiem sporo się tego tu uzbierało. Czyli tak jak są, do tej pory mieliśmy kolektor wyjęty, całe orylowanie z kompozytu, wszystkie potrzebne silikony w odpowiednich rozmiarach i szerokościach. To jest wszystko udokumentowane w instrukcji, który gdzie użyć. Cały komplet śrub razem z zasilaniem turbosprężarki, płyt sprężarki, restryktor, uszczelki, mocowania, tutaj też zobaczmy, mocowania interkulera są spakowane, też od nas przy naszej produkcji, wszystkie opacki, no i turbosprężarka. Jakby cena wynika z tego, że dzięki temu, że używamy zamiennika, a nie oryginalnej turbosprężarki, która bardzo dobrze działa. To jest sprawdzony temat. No, dzisiaj to pokażemy, czy działa, no czy tak, nie. No tak, możecie będą mogli się przekonać, ale zawsze istnieje opcja dopłaty na przykład za oryginalną, tylko to by podniosło koszt turbokit o 25%. Okej. Czyli jakby no to jest w skali, że ten turbokit cały, taki kompletny, Czyli nastawiliście się... kosztuje 15 tysięcy prawie, no to prawie by było 20 tysięcy, więc... Nastawiliście się na to, żeby cena była jak najbardziej atrakcyjna, Korzystna. ale nie ma problemu z tym, żeby, nie wiem, bazować na oryginalnych Tak, tak, no jakby tutaj ja jeszcze nie mam opcji kupienia bez turbosprężarki, bo chcemy dostarczyć taki gotowy produkt, ale jeżeli... A co to za turbo? Możesz nam To pokazać? jest w Tajwanie albo w Chinach gdzieś w fabryce, to jest zamiennik Mazdy, bo bazujemy na sprężarce z Mazdy CX-3. Okej. Czyli tak, Mazda Speedy, czyli te 2-3 turbo takie wychodziły, co tak naprawdę jest jednostką w ogóle Forda. Turbokit, jeżeli chodzi o stronę mechaniczną, No właśnie, to jest część mechaniczna. Tak, Ja jakbym sobie to sam założył, to jeszcze to nie jest sukces. bo jakby podzieliliśmy turbokit na dwie części. No. Jedna, bo nie chcemy być, żebyśmy byli ktoś od nas uzależniony od strojenia. Może sobie kupić mechaniczną część, może wziąć do swojego tunera, do swój sterownik jak ma, czy EMU, czy jakiś inny aftermarketowy, czy DETA, to już jego decyzja, może sobie podłączyć. My dostarczamy tutaj część mechaniczną, ale dla osób, które nie chcą... I to się nazywa jak? Turbokit. Turbokit. Okej. No i dla osób, które jakby nie chcą odwiedzać tunera i chcieliby mieć taką wersję, że naprawdę wpadają w weekend, tak jak co dzisiaj robimy, podłączają. Patrz, jaki ta dbałość o szczegóły. Wiesz, lakier, nie? Ładna sztuka, musi zawsze, wszystkie samochody, które robimy, zawsze są zabezpieczone. Ale jest jeszcze jakaś druga część tego całego Właśnie zestawu. mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś naprawdę chce mieć plug and play, nie oczekuje od razu maksymalnej mocy tego turbokitu, ale chce od razu jeździć, czyli w piątek wieczorem z chłopakami przy piwku wchodzicie do garażu, montujecie i po niedzielę upalacie, to mamy taki zestaw, który nazwaliśmy roboczo Tuner Kit. W sumie to jest oficjalna nazwa. I już pokazuję, co ona zawiera. Jeżeli mówimy o tej całej kwocie 15 tysięcy, to mówiliśmy od razu, że taki kompletny razem z Tuner Kitem, bo sam turbokit chyba za 11 Nie, patrzyliśmy. 9700? Tak, Tak. jakby nie pamiętam. Niecałe 10 tysięcy kosztuje turbokit. Tak, A to kosztuje ile? Pamiętasz? razem 14 co? Tuner kit? 3700, no No i dokładnie. dobra, mamy Tuner Kit, jak widzisz też jest instrukcja obsługi osobna. Tak jak powiedzieliśmy, w której masz oczywiście znowu wylistowane wszystkie rzeczy, elementy, zdjęcia, jak te elementy wyglądają, po kolei schematy, jak podłączyć, wszystkie elementy tulejki, dystansujące, cała instrukcja, jak to odłączyć, podłączyć, czyli naprawdę osoba, która potrafi rozróżnić plusa od minusa w wniosku, sobie poradzi bez problemu. Fajnie. Także i tu jest EBC. W zestawie znajdujemy, jak widzisz, całą wiązkę. To jest wiązka, którą musimy tylko podłączyć, jakby mamy sterownik Easy Eco, który jest produkowany w Polsce. Mamy wiązkę taką, która ma wiązkę do wtryskiwaczy, żeby nie ciąć oryginalnej, tylko przy oryginalnej wtyczce do seryjnego sterownika, ponieważ to działa jako wpinka, jako świnka, czyli sterownik fabryczny zostaje, żeby inne komponenty w samochodzie działały jak dalej, klimatyzacja i tak dalej, a to steruje zapłonem i paliwem. Mamy po prostu, musimy sobie końcóweczki polutować, znaczy albo polutować, albo mamy złączki w zestawie, dostarczamy w instrukcji złączki, że ktoś może sobie z łączkami, jak nie umie lutować, albo nie ma lutownicy, ale my generalnie jakby też preferujemy, żeby było to albo polutowane, albo takie złączki po prostu było złączone. Okej. My dzisiaj to polutujemy, bo tam jakby... Ty, to metodę. powiem Ci, że to jest kapitalna opcja dla właścicieli tych samochodów, którzy sobie na przykład w jakimś garażowym zaciszu w wolnych chwilach mogą sobie to powoli łuwać i robić. Dokładnie, takie było nasze zamierzenie, żeby dostarczyć ludziom, żeby nikt nikogo nie zmuszać, żeby do nas przyjeżdżał na turbo, ale żeby dostali naprawdę kompletny produkt. I jak mają chociaż tak lubią sobie przy swoim samochodzie podłubać, to mogą to sami zrobić. Oczywiście, tak jak dzisiaj widzicie, jest usługa też kupna jako turbokitu plus dodatkowa usługa montażu u nas. I generalnie kończąc jakby już o tym turbokicie, tuner kicie, podłączamy to, odpalamy, wjedziemy na hamownię, zobaczycie od razu około 250 koni powinniśmy uzyskać wynik.
na bazowym, tylko tu chyba musimy zatankować 9,8 w międzyczasie jeszcze. Już jest zalane. A już jest zalane, byliście na stacji, rozumiem. Tak jest. Nie, mamy zabór. No. Świecę musimy sprawdzić, tam jest w instrukcji oczywiście opisana. Mamy wtryskiwacze. To są wtryskiwacze, dobra, Tak, okej. czyli naprawdę dostajecie kompletny zestaw, że możecie tym jeździć. Bo na seryjnych wtryskach, bo są jakby mity, jeżeli chodzi o Lexusa, że FCD podłączycie, czyli taki Fuel Card Defender mechaniczny, który podbija ciśnienie po prostu, że podłączycie sobie i to będzie jeździć, ale no będzie suchar i dziura w tłoku albo korbowody na zewnątrz rozstrzykowego. Okej, a tu też chodzi o to, żeby to było bezpieczne. No tak, no jeżeli chcemy dostarczać produkt, gdzie no jest nasza marka, jakby chcemy pokazywać jakość, no to musimy dostarczyć bezpieczne rozwiązania. Oczywiście te 250 koni, które zobaczymy na hamowni, to nie jest optimum. Ten sterownik też jest otwarty, więc generalnie jeżeli ktoś kupi nawet tuner kitem, zainstaluje, jeździ i będzie maksymalną moc, to może albo do nas przyjechać na indywidualne stronie, albo do jakiegoś innego tunera. Czyli nie jesteście jak Apple, zamykacie się tylko na siebie Nie, jakby tutaj... i na swoje rozwiązanie. Dokładnie. Fajnie, no dobra. No i co? No Czyli i teoretycznie ja, będąc totalnym amatorem, po prostu mając dobre chęci, jestem w stanie sobie to założyć i osiągnąć moc 250 tak, koni no dokładnie. bez żadnego strojenia, bo to już Dokładnie. jest to przygotowane. Dokładnie. Taki Fajnie. jest zamiar. Dobra, to jeszcze zobaczymy, czy da radę to zrobić w jedną dobę. Ty, tu nawet odkurzanie komory silnika w cenie widzę jest. Wiesz, pakiet premium. Jak tam te mocowania udało się odkręcić? Jest sukces, udało się je odkręcić. Jak? No ściągnąłem przepustnicę, wyciągam w tej chwili właśnie listwę paliwa. Będę zmieniał wtryskiwacze, bo nie wiem czy Daniel wspomniał, ale też jest komplet nowych wtryskiwaczy w naszym zestawie, że nie musicie, Chyba mówił. tak jak do tej pory te wszystkie turbokity miały jakieś używane wtryskiwacze niepewne, niesprawdzone, każdy lał inaczej. Tu są nowe po prostu nówki sztuki, pewniaki, wsadzamy, Okej, zero obaw. fajnie. No dobra, Także wyciągam. czyli na razie idzie dobrze. Na razie idzie ok. Tak się katalizatory wycina klientom. Co tam przygotowałeś? Zmieniłem wtryski, bo zobacz, oryginalne są takie ładne, kolorowe, Chociaż chociaż jakby blado-fioletowe. wydajności zero. A tutaj mamy na adapterkach góra-dół. Mogę nawet Ci jeden rozmontować. Jaka jest różnica w wydajności między seryjnym wtryskiem a tym od Was? O, tak jest, króciutki, dlatego potrzebne są nasze adapterki, nie? Aha, okej. Czekaj, te są 330, a te są 155 wtryski, więc tutaj nam starczy na 300 koni wtryskiwacza, nie? Ty, zobacz jak śruba zgniła. Patrz ile ze śruby zostało z tej strony. w połowie tak. 2 mm. tak to wygląda. Jak oceniasz operację wycięcia kata? No nie sprawdziłby się, byśmy byli, wiesz, na dołku od razu, w pierwszej nocy. Godzina 13:30. Nie no, chciałem powiedzieć, że jest wieczór już, ale dobra, no. Spaliłeś. Co, no mamy 3 godziny, jak na razie. No, Pół prawie, no. no 13:30, Dobry 13:30. czas. No, dobry, niedobry, no jak widzicie. Udało się tylko katalizatory zajebać, no. I co? I teraz zamykamy maskę i dajemy klientowi, no. Taki był plan, tak? Od początku. Skok na katalizatory. Nie, no, a tak poważnie była walka, żeby po prostu ściągnąć ten wydech, bo śruby nie istniały, tak? Nie można było tego rozkręcić w całości, więc musieliśmy trochę tam wspomóc te śruby. Ja w tym czasie zamontowałem całą listwę tutaj z nowymi wtryskiwaczami. Także biorę się teraz za elektronikę. Będę sterownik podpinał. Jeszcze w międzyczasie tutaj zajrzę do świec, zobaczę po prostu w jakim są stanie, tak? Czy wszystko z nimi ok, żeby nie było niespodzianek. Jak tam? Obiad. Jak postępy? Dla mnie czy nie? Dla Ciebie? Burger też. Miska już jest zdjęta. Zaraz pewnie chłopacy sprawują spływ. I zaraz pewnie miska z powrotem wraca. Co wspawują? Spływ. Bo musimy mieć z turbosprężarki spływ oleju do miski z powrotem. Okej. Czyli budujemy układ zamknięty zasilania turbosprężarki w olej. Sparowanie tak naprawdę. Żeby nie było chamskich komentarzy na temat Twojej diety, mówisz, że od jutra zaczynasz dietę pudełkową. Tak, znaczy nie, wracam, bo miałem teraz Wracasz, 3 tygodnie dobrze. przerwy, bo przyjechała tam rodzina do mojej żony i w sumie było gotowane w domu. Jak tam idzie? Po japońsku. Po japońsku, nie Bardzo dobrze. Kręcamy dół. Zaraz montujemy kolektor wydechowy, rurowanie. Także trochę już zmęczeni jesteśmy, ale do 17 mi się Która jest godzina? odpalimy. 15. 15, okej. Czyli 5,5 godziny, tak? Czy 4,5? 4,5 na razie 4,5.
urządzenia potrzebne do montażu turbokitu. Spawarka, flex, warsztat i wiadro cierpliwości. Danielu, co się dzieje? No nic, mamy już kolektor, zakładamy właśnie turbo, Tomek skręca intercooler rury. Postępy, zaraz będziemy dumpę, będę dokręcał. Robimy i co? Mamy, zobaczcie, przed pół godziny temu jeszcze to nic nie było, a teraz za pół godziny prawie cały turbokit już jest zamontowany. Mamy I to nie magia kina? Nie magia kina, 15:30, nie? Która godzina? 16. O. No więc tak, mamy kolektor, mamy dump pipe, mamy spływ. Od dołu tu już rura, zostaje teraz naskręcimy ostatnią rurę. Intercooler zamontowany, tu teraz musimy tylko przewiercić zgodnie z instrukcją jedną wiertłą, znaczy otwornicą. Łączymy się z górą do lotu. W sumie będziemy, elektryka tam zostanie. Okej, Tomek już zaczął elektrykę, tak? Tak, dlatego że to nie wejdzie na górę, nie? No nie. No opaski jeszcze nie założyliśmy, no pochwaliliśmy się. Jeszcze dwie opaski, no i ten filterek. Robota zrobiona. Dobra, i turbo jest. Kabelkowej roboty. Co, lutujemy, izolujemy, koszuleczki. Ja, wiesz, tnę, lutuję, ale dla ludzi, którzy nie mają narzędzi lub umiejętności, mamy takie szybko złączki. Po prostu pokazywał Daniel, że po prostu bierzemy klipsa, ściskamy, on przebija tutaj izolację przewodów i po prostu spina się z drugim, nie? Okej. Tylko, że po prostu To jest mniej pewne połączenie, tak? jak tak polutuje, to jest po prostu, wiesz, amen, nie? Aha. Trzyma i ja tutaj śpię bezpiecznie, że to wszystko zawsze będzie działać, nie? No to niby też, ale Dużo kabli masz do przelutowania? naprawdę do podłączenia miałem, zaraz ci powiem ile. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 przewodów jest do podłączenia. Czas! Jaki mamy czas? 17:12. Okej. 11, 12, 7 prawie. Prawie 7. Dobra, zaokrąglimy do 7. Co, mamy wszystko zainstalowane, podłączone, sterownik zainstalowany, turbo zainstalowane, a widzisz, jest jeszcze ostatnia śrubka do dokręcenia. Czas leci dalej. Z tyłu schowane. Olej zalany, nie? Że turbo instalujemy. Demencja po 30. Nie, bo wiesz, cały czas się broni, że to wolno staka. To jeszcze raz, która jest godzina? 18 po 5, 18. czyli no można powiedzieć w zaokrągleniu 7 godzin. 7 godzin, tak. No auto jest gotowe do odpalenia, także odpalamy, zobaczymy czy nie będzie jakichś wycieków. Jak nie ma wycieku, składamy zderzak, osłonę I na hamownię. Chodzi jak kołem, nie? Fajnie. jeśli się troszkę rozgrzeje, to zaraz usłyszymy pierwszy dźwięk turbiny. Dawaj na dół! To jest. Daniel, śrubkę twoją trzeba dokręcić. Tu nic nie trzeba w tym zderzaku przecinać? Styczki, nie? Osłonę tylko kończymy i jedziemy na hamownię. Olej jest. Finał. Yeah. Kierunek hamownia. Przypomnijmy, jakie są założenia. Ty nic nie stroisz. Nic nie stroję, zobaczymy jaka będzie moc. W założeniach jest, w zależności od wersji turbosprężarki, która nam się trafi, bo producent w międzyczasie zmienił sprężynę w Westgate'cie. Powinno być teraz od 230 do 250 koni, nie? Mamy lożę szyderców. Czas na chwilę prawdy. Daniel, ile mocy? 250 będzie. O, optymista. W tym miejscu zawsze. Wiesz, światła włączone, zobacz. Przy dużej prędkości, żeby stara nam nie wyskoczyła. Światło żołnierz. Sprzęgło? Serio? O kurde. Co, zmniejszę mu obciążenie trochę. Kurde, uparty. Mamy tak, pierwszy pomiar 228 koni, 291 N. Zaraz jak się rury przechłodzą, robimy drugi pomiar. Coś zmieniłeś? Wiesz co? Mamy tutaj dwie wersje. Dostawca nam turbosprężarek zrobił dwie wersje zaworów Westgate. One mają tam różne twardości sprężyn, więc tutaj mamy od 230 do 250 koni na start. Mamy też tak na naszej stronie w opisie to przedstawione. W
W tym zestawie jest również EBC, dzięki któremu przy indywidualnym strojeniu możemy bez problemu sobie podnieść dużo wyżej to doładowanie i osiągnąć moc 270-280 koni na przykład, nie? Okej. Także robimy pomiar, zobaczymy ile finalnie wyjdzie, bez strojenia. Dobra, ale czy ty coś zmieniłeś względem tych poprzednich pomiarów? Bo powiedziałeś, że gruchę będziesz... Wiesz co, chciałem zmieniać, ale nie będziemy zmieniać, żeby po prostu nie podmieniać, bo klient może dostać wersję z takim Westgate'em, więc mierzymy tutaj tą. Mierzymy To nie zależy tą. po prostu od nas, na którą gruchę zostaniemy. Aha. Tak jest, ciężko No, po to jest prostu, minus, nie? no jest ten minus, ale zawsze przy indywidualnym strojeniu możemy po prostu i tak i na jednej i na drugiej maksa wyciągnąć, nie? Okej, spoko. Także Szykujesz się do jakiegoś morderstwa? Nie, czemu? Masz czarne rękawice, żeby nie zostawić odcisków? Tak, śladów, żeby nie było w samochodzie. A tak już na poważnie, to... To tak. Ale uparcie, no. jest co, tylko że tutaj jest inny problem, bo jak jeździliśmy jako w losach, to sprzęgło, miałem wrażenie, że przy szybkich zmianach biegów jest takie dość późno łapie i tutaj na pomiarze od 3200, gdzie mamy taki naturalny lekko wzrościk, tak, już zginęło nam się sprzęgło, więc nie wiem jak będzie na drodze, czy będzie nam trzymać, bo ogólnie tutaj seryjne sprzęgło, jeśli jest zdrowe, to bez problemu przenosi 300 koni, 320 nawet w tym aucie. Nie trzeba tutaj żadnego wzmocnionego docisku czy jakiejś tarczy spiechowej, ale no nie wiemy ile te sprzęgło tutaj ma przebiegu, tak? Auto ma prawie 190 000. Możliwe, że nam się sprzęgło ślizga, dlatego po prostu przy większym obciążeniu nie może wygenerować tych 230 koni, tak? Aha. Ale to po prostu no ciężko tutaj wyczuć jest hałas, nie czujemy przyspieszenia żadnego, a tutaj najmniejszym obciążeniu jest 235 koni, bez żadnego strojenia, po prostu zamontowaliśmy, podłączyliśmy. Działa. I możemy sobie teraz, jeśli chcemy więcej mocy, możemy jechać do nastrojenia, zwiększyć po prostu moc, tak? Okej, to co, jedziemy na drogę? Próbujemy. Omówienie wyników. Ok, wygląda to tak po pomiarze. Nałóżmy na to serię. Tak wygląda pomiar do serii. Czyli przy tej małej naszej sprężarce już tutaj o 1600-1500 obrotów już generuje jakieś nadciśnienie i po prostu już jest lepiej, tak? Pełen moment obrotowy tutaj widzimy 3000 powiedzmy 200 obrotów. No nigdzie nie jest tak, żeby było gorzej. Tak, tu jest dołek, bo klapy w kolektorze się zmieniają. To też widać w ogóle, że się trąca, widać to w ogóle na serii. Tak, już tu nawet Na serii, nie? Na serii. Bo tymi klapami w dolocie steruje jeszcze oryginalny sterownik, tak? Także my się tutaj nie wpinamy, żeby z tym sterować. Także tu jest taka, na tej miękkiej gruszce jest 235 koni i 302 Nm, więc mamy dokładnie 110 Nm więcej. I ile mocy, Daniel? 80 koni. 80 koni mocy, tak. No także taki dosyć fajny przyrost. A pokażę jeszcze może No. F10. Nałóżmy sobie na ten wykres. Wystrojonego. Wystrojonego na tym samym na przykład setupie. Tutaj mamy prawie 270 koni i 340 Nm. Czyli przerywaną linią jest wóz, który został jeszcze dodatkowo wystrojony. Po strojeniu, bez odprężania, po prostu tak jak jest. I zapomnieliśmy o jednym bardzo ważnym fakcie. To jest wersja z katalizatorem i od połowy wydech jest oryginalny z wersji 155 koni, tak? Tutaj te 270 koni na jednym i drugim co nanosiłem, też oryginalny wydech końcowy. No to co, może zweryfikujmy, czy hamownie nie kłamie. Jedźmy na drogę. Zmierzmy czasy. 3, 2, 1. Tak, sprzęgło się. Już!
7,38. 7,38, no to coś tam urwaliśmy. No, najlepszy wynik był 11. Tyle, chyba że 09. drugi, trzeci bieg się sprzęgło. Słyszałeś, jak się ślizga, Tak, nie? nie fajnie się to No, więc zachowuje. 0-100 nie będziemy drugi raz próbować. I czuć sprzęgło. No, nie będziemy go męczyć, bo na 100-200 nam nie starczy. Okej, nie da rady zmierzyć, ślizga się sprzęgło. Tak jest. Nie będziemy męczyć po prostu auta. Co, zmierzyliśmy 100-150 tylko. I jaki jest czas? Bo wcześniej też zrobiliśmy pomiar 100-150. 7,47, to mogę ci powiedzieć, 100-150, że czas 100-150 razy 3 to jest czas 100-200, a tutaj to jest to byśmy mieli wtedy 21 sekund, tak? razy 3. Tak, no po 21 sekund. No dokładnie. to tak jak obstawiałem i tak pewnie też gdzieś będzie. No. Czyli teoria... Znaczy, no i tak jechaliśmy na ślizgającym się sprzęgle, No tak, nie przenosi po prostu całego tego momentu obrotowego na koła. Ja mam więc- propozycję. Zobaczymy, może klient będzie chciał od razu robić sprzęgło. Spytamy się klienta. Tak, i dogramy tą końcówkę. Jeżeli klient będzie chciał oczywiście zrobić sprzęgło i będzie okazja zmierzyć. Jak nie, no to, Dokładnie tak. to Można takim tak zrobić. trochę rozczarowującym akcentem zakończymy odcinek. Tutaj takiego bonusa małego, bo wcześniej opowiadałem o strojeniu kompresora na decie, że to tam, wiesz, te cyrki się w eku działy, nie? I klient kiedyś do nas przyjechał. Zobacz, tu było 200 koni. O kurde, to wygląda To jakby nie, ktoś... patrz, tutaj też. Co? Czyli wyleciała Odłamki. 6., 4. Spójrzmy z drugiej strony, bo jeszcze tutaj coś było. Ciężko teraz zobaczyć, ale jeszcze któraś z tego co pamiętam wyleciała. Dobrze, no ja mam nadzieję, że w tym wypadku będzie inaczej. No u nas wszystko jak najbardziej przetestowane, sprawdzone. Na razie korby są na swoim miejscu. Wszystko jest na swoim miejscu. Tak. Blok nie ma więcej otworów, jak mieć powinien. Wiesz co, no, przez tyle lat ani jednego nie wysadziliśmy silnika, a zrobiliśmy To słaby tego warsztat. sporo. Nadal nie poznaliście granicy. Wiesz co, granicę poznał Za nasz... nas innych sprawdzają. Słuchajcie, no, mieliśmy historię. Mieliśmy taką historię od klienta jednego, który w końcu do nas przyjechał na strojenie, bo mówi, że jak pojechał ze strojicielem na drogę, to wszystkie 6 korb wleciało. Do tej pory chciał zobaczyć, jak to wyglądało, kiedy wylatuje 6 korb z silnika, nie? Czyli wszystko, co było. Ktoś jest zdolny. Tak, to Wiesz jest co, no, umiejętność. spalanie stynkowe, brak paliwa, najpierw robi ci się lej, a potem Wiesz, a potem jak lejcie się robi, temperaturę łapie, zaczyna się klinować wszystko. to w końcu urywa się, nie? Bo jest rozpędzone. Teoretycznie to nie jest zakończenie odcinka, ale pożegnam się na wypadek, gdyby klient jednak nie był zainteresowany Co zrobieniem myślę, że sprzęgła. będzie, wtedy byśmy jeszcze zrobili taki pomiar, ale to też nagramy, żeby nie było, że... Będzie Karol, no, jak rozmawialiśmy. Ale chcę go dostroić. A, no nie, no tak, Jeśli no. klient będzie chciał. Tak, no jeśli będzie klient. Ale po zmianie z samego sprzęgła dogramy Zrobisz pomiar czasu. materiał, nie, pomiar też na hamowni mocy, bo możliwe, że tutaj też było jakieś przekłamanie przez to, że sprzęgło mogło nam się ślizgać. Jasna tak? Na sprawa, rękach, jak nie? najbardziej. Dlatego sprawdzimy i wtedy będzie taki No to nie rzetelny przedłużając, żegnam się z Wami na dziś. W 7 godzin udało się założyć TurboKit, to też jest już sukces, z tego można się cieszyć. test. Można się cieszyć, tak, że się udało, że niczego nam nie Nie można brakowało. klienta dzwonić. O właśnie, dokładnie. A czy, że tak powiem, czy będzie z tego więcej mocy, dowiemy się w następnej części. Dobra, Tomek, wracamy po przerwie, bo ostatni raz skończyliśmy na tym, że nam się na hamowni sprzęgło ślizgało, nie mogliśmy zrobić pomiaru. Dokładnie tak, dogadaliśmy się z klientem, zgodził się na wymianę sprzęgła, więc zmieniliśmy tutaj sprzęgło, bo nie mogliśmy wcześniej zmierzyć czasów 100-200. 0-100 udało się na bardzo ślizgającym sprzęgle, więc to nie był taki miarodajny pomiar. Także mamy tutaj Lexa już na hamowni, mamy tutaj nasz podstawowy kit Pokażę. z zamontowanym sterownikiem, bez żadnego strojenia. Tak? Czyli się nic nie zmieniło od tego, co nagrywaliśmy ostatnio z Karolem. Dokładnie tak. Teraz będziemy mogli bez ślizgającego się sprzęgła zrobić prawidłowy pomiar. Zobaczymy, ile generuje. Powinien wykluć od 230 do 250 koni. W zależności po prostu od... No wiadomo, każda sprężyna jest inna tutaj w Westgate'cie. Więc możemy sobie potem skompensować tutaj zaworem EBC. Pokażę. Poczekaj. Tak, mamy tutaj zabór EBC. Możemy sobie potem dostroić to auto i skompensować po prostu różnicę w twardości sprężyn. To jest sterownik po prostu podczas strojenia, tak? Także co, odpalam, mierzymy.
a potem zrobimy testy 0-100, 100-200, zobaczymy jaki będzie to robić czas. Myślę, że zrobimy 2 pomiary. Jeden ja usiądę sobie z tobą w środku, a drugi zrobimy z zewnątrz, żeby pokazać jak brzmi auta. Mamy powtarzalność co do jednego konia. Nie, było koń mniej wcześniej, ale przedmuchał się interkuler, rolowanie i tak dalej i wiadomo. No dobra, to co? Kończymy pomiar, idziemy omówić wykresy i co mamy przed i co po. No dobra, Tomek, opowiadaj, pokaż wykresy przed, po. Jesteśmy po pomiarach bazowych. Mamy tutaj wersję taką, przypomnę, montujemy z kartonu. Bez wybierania się na lawecie do tunera, tylko montujemy, odpalamy, jeździmy. Wygląda to tak. Czerwona linia to jest seria zmierzona tutaj przy kliencie, jak przyjechało to auto do nas. Czyli mamy 156 koni i 192 Nm. Po uturbieniu mamy 240 koni, 340 Nm. No i praktycznie jak tutaj widzimy, od samego dołu już jest lepiej. Tutaj pik do ładowania. Tutaj ten dołeczek to jest zmienna geometria w kolektorze dolotowym, dlatego po prostu ten dołeczek się tutaj generuje. Po takim indywidualnym strojeniu możemy tutaj zrobić moce do 270 koni. Na tym paliwie, co tutaj jest 98. Może pokażemy taki wykres po indywidualnym strojeniu. Tak, możemy nałożyć jeszcze wykres na... Tak, przerywane sobie wyłączymy. Przerywana linia to jest po strojeniu. Czyli mamy jeszcze dużo więcej tutaj góry. Tak? To jest też inne auto na naszym turbokicie. Tak. I wynik możemy jeszcze dorzucić tutaj troszkę góry, tak? A wykres wygląda dokładnie tak samo. W sensie te wystrojone każde auto. No tak, tutaj wiecie, musimy wziąć też pod uwagę kondycję silnika. Bo to, że tam wygenerował 150 koni jako wolnossak, to nie znaczy, że on jest idealnie zdrowy, tak? Bo przy wolnossaku nie będziemy mieli, nie będzie aż takiego wpływu miało na przykład luzy zaworowe, ale tutaj jak przy turbo luzy zaworowe nie będą idealne, no to po prostu ta moc będzie nam uciekać po prostu przez te nieszczelności na zaworach, tak? Także, a druga sprawa, kwestia wydechu końcowego, tak? No tak. Czy macie oryginalny, czy macie coś tam przerobionego? Niekoniecznie, że to będzie niekoniecznie przerobiony, może być lepszy od tego oryginalnego. To też warto powiedzieć. Też, tu jest oryginał, tylko że jest przerobiony w taki niepoprawny sposób, że był spawany i po prostu... Jaka rurka się trafiła komuś na warsztacie, tak ją złączyli. Troszkę cieńsza rurka jest przez jakieś 5 cm wstawiona, jest taka kryza, więc tutaj też troszkę mniej mocy będziemy przez to maksymalnej mieć. Zobaczymy, ile się uda wygenerować. Także co? Bierzemy auto. I jedziemy, robimy pomiary 0-100 gdzieś. Tak jest. Jaki był czas wtedy? W wolnossaku, pamiętasz? Coś 11 sekund chyba? Tak? No. To mamy 7-7. 7, no ale cała jedynka była palona, nie? No i dwójka też, dwójka też. Puszczałem gazy jeszcze. No 75, no idziemy. Lecimy. Dobra, mamy to. No powiem Ci, że jestem zaskoczony. Jaki czas? Ze mną jadąc na pokładzie 19,4. No to lepiej niż się spodziewałem, a w sumie z Tobą
to można powiedzieć, że to auto jest od GT86 cięższe o 400 kg.